Witajcie wszyscy, tutaj Młot, a oto portal Still Alive. Coś, co technicznie jest najbliższą rzeczą, którą można by nazwać jako DLC do pierwszego portala. I do tego w sumie jednocześnie jako jedyne oraz ekskluzywne dla konsoli. Portal Still Alive jest trochę dziwnym tytułem pod względem tego, co się w nim znajduje. Był on wersją portala dostępną ekskluzywnie tylko na Xboxie 360 i na pierwszy rzut oka wygląda po prostu jak oryginał ze zmienioną nazwą. Jednakże, rzecz, która bardzo wyróżniła Still Alive od swojego protoplasty jest to, że zawierał on 14 nowych dodatkowych map, niezwiązanych z fabułą gry, które miały trochę inną stylistykę oraz nawet nowe elementy w kolorach testowych. Te, które miały nam pomóc, jak i te, które miały nas zabić. W tych filmach skupimy się głównie na tych mapach właśnie. Jednak możecie się teraz zapytać, skąd mam tą wersję na pospolitym pececie, jak przed chwilą powiedziałem, że była ona dostępna tylko na Xboxie 360. No i w sumie, czym dokładnie są te mapy? Skąd one są? Na te pytania odpowiem tutaj. Film, na którym teraz jesteście, jest pierwszym z dwóch, który zrobię na temat tej gry. Ten film, który teraz oglądacie, ma za zadanie wyjaśnić genezę tych map oraz tego, jak ostatecznie pojawiły się na komputerach. W następnej części format będzie bardziej podobny do mojej zakończonej w sumie już serii z pierwszego portala, która co prawda troszkę się postarzała, ale wciąż polecam ją obejrzeć. Link w opisie. No ale dobra, dość gadania o niczym. Czas dowiedzieć się co i jak. Dokładniej to, dlaczego ta wersja w ogóle istnieje. By to zbadać, będziemy musieli się troszeczkę cofnąć w czasie, a dokładniej do czasów, zanim portal został nawet wydany. Jest rok 2006. W Valve praca wrze, a w ich kotle gotują się 3 nowe gry. Kontynuacja rewolucyjnej serii Half-Life 2, epizod 2, długo wyczekiwany od późnych lat 90. Team Fortress 2 oraz kompletnie nowa, stosunkowo mała gierka tworzona przez świeżo zatrudnionych programistów z Nuclear Monkey Software. Portal. Ta mała, zaledwie 7-osobowa grupa, z której na dobre zostaną zapamiętane takie osoby jak Kim Swift czy Jeep Barnett, ledwo rok temu wydała pod tą banderą ich projekt studencki na DigiPen Institute of Technology, który był prostą grą łamigłówkową nazwaną Norbacular Drop, której zrodził się pomysł na mechanikę portali, mimo że działał trochę inaczej. Sam pomysł na taką grę zrodził się początkowo we wrześniu 2004 roku, a jego prezentacja została bardzo dobrze przyjęta. Długo potem grupa ta nadała swojej grze nazwę. Powód, dla którego wybrali nazwę Norbacular Drop, było to, gdyż słowo Norbacular nie pojawiało się wtedy w żadnych najpopularniejszych wyszukiwarkach, jak Google czy Yahoo, uznając je jako błąd ortograficzny. Więc taka nazwa była idealna dla tej gry, gdyż mogli sobie po prostu zaklepać słowo, którego nie ma, przez to jednocześnie zapewniając, że ich gra będzie bardziej rozpoznawalna na przyszłość. W drugiej połowie listopada zostaje publicznie wydany test silnika gry, zaś 10 grudnia zostaje wydana pierwsza grywalna wersja. Nie jest to alfa ani żadna prealfa, bardziej coś na stylu prototypu. I tak właśnie skończył się rok 2004 dla grupy, która jeszcze nie miała prawa wiedzieć, jak bardzo ekscytujący będzie rok 2005 w porównaniu do tego poprzedniego. A więc, mija nowy rok, jest 2005, a 21 stycznia jeden z członków drużyny na oficjalnym blogu grupy pisze dość ciekawą informację. Dokładniej to, że mieli okazję spotkać się z Mike'em Dussault, który był wtedy jednym z pracowników Valve. Dokładne detale rozmowy nie zostały ujawnione, lecz cokolwiek powiedział Mike, wiadomo, że mocno podniosło to morale całego teamu. Tego samego dnia wydali również wersję pre-alpha. 8 lutego zostaje wydany kolejny build gry, zaś 24 zostaje wydana wersja alpha, która przez następny miesiąc będzie dodatkowo aktualizowana i usprawniana. 7 kwietnia zostaje ujawniony fakt, że wersja beta gry jest już kończona, ale nie zostanie jeszcze wydana, gdyż jutro grupa z Nuclear Monkey Software ma umówioną rozmowę z Valve, w której pokażą Norbacular Drop samemu Gabe'owi Newellowi. To, co wydarzy się tego dnia, zmieni życia tych młodych programistów już na zawsze. Nadchodzi ten dzień. Cała grupa przedstawia swój projekt Gabe'owi Newellowi. Po zaledwie 15 minutach pokazu kazał go przerwać i zapytał, czy mają jakieś plany, kiedy zakończą już swoje studia w DigiPen. Po otrzymaniu od nich odpowiedzi powiedział tylko to.
Nie mam pojęcia, kim jesteście, ale chciałbym was zatrudnić, byście zrobili tą grę na silniku Source. Te słowa, można by powiedzieć, oficjalnie zapoczątkowały cykl produkcyjny Portala. Cała drużyna była ostro podekscytowana tym, że sam Gaben po niepełnej prezentacji ich projektu od razu zatrudnił ich na miejscu. Coś, co kilka dni później dość hucznie ogłosili na swoim blogu, jednocześnie wydając pokazaną betę na Arbuckle Drop, której gameplay widzieliście w poprzedniej sekcji. Przy okazji ogłosili też, że ze względu na ich nową pracę, będzie to prawdopodobnie ostatni build gry. Na koniec warto wspomnieć, że blog Nuclear Monkey Software był nadal aktywny aż do momentu wydania finalnej gry. Zaś rok po premierze Portala został on zarchiwizowany, lecz jest dalej dostępny online. Link w opisie. Nie będę tutaj mówił o tym, jak powstawał Portal i jak się zmieniał przez lata, gdyż jest to w sumie temat na zupełnie osobny film i jak chcecie, bym taki kiedyś zrobił, to piszcie w komentarzach. Jedynie powiem, że po stworzeniu komór testowych oraz po małym retuszu wyglądu gry, by odsunąć go z bardzo half-life'owo-kombinackiej stylistyki na rzecz bardziej typowo laboratoryjnej i czystej, projekt był gotowy, by oficjalnie go ujawnić i pokazać publiczności. 17 lipca 2006 roku odbywa się EA Summer Showcase. Dla niewtajemniczonych jest to pokaz gier i nowinek technologicznych prowadzony przez, jak sama nazwa wskazuje, firmę Electronic Arts. Po dość muzycznym wprowadzeniu, w ramach niespodzianki na scenie pojawia się Gabe Newell i ogłasza jednocześnie 3 gry, o których wspomnieliśmy wcześniej, czyli Half-Life 2 epizod 2, Team Fortress 2, no i oczywiście Portal. Pomimo to, że Portal był najmniejszą ze wszystkich przedstawionych gier, to właśnie on zebrał największe zainteresowanie. Głównie dlatego, że jeszcze nie było czegoś takiego w szerszej branży growej. Najbliższą rzeczą, do której Portal był porównywany, to specyficzne sekcje z bardzo podobną mechaniką z gry Prey od Human Head i 3D Realms, bo w sumie nie było wtedy nic bardziej znanego, do czego można by porównać Portala. Trailer Portala pokazany na EA Summer Showcase niedługo później trafił do sieci, gdzie również zebrał bardzo duże zainteresowanie od graczy. Niedługo potem zostało pokazane grywalne demo Portala na niemieckim Games Convention, skrótowo po prostu GC, które jeszcze bardziej podsyciło zaciekawienie publiki i growej prasy co do tej gry. Samo zainteresowanie było na tyle wysokie, że zaczęły pojawiać się nawet fanowskie projekty związane z Portalem na długo zanim gra została wydana. Jakieś przykłady? Z rozkoszą. Na początek dość prosty addon do Garry's Moda 9, który był ostatnią wersją Gmoda, którą można było jeszcze nazwać modem, oraz jego ostatnią wersją dostępną za darmo, zanim trafił na Steama. Addon ten dodaje działający Portal Gun do gry wraz z modelem kostki oraz nawet bonusową mapą w stylu testów z Portala. Wszystko to było bazowane tylko na dostępnych wtedy filmikach i zwiastunie gry. Same portale były bardzo uproszczone w działaniu, gdzie można było wejść tylko do jednego oraz widok z drugiej strony przedstawiany był z pomocą niskiej jakości cube mapy. Bardziej dokładną próbą odzorowania mechanik gry był mod Excite, który całkiem wiernie naśladował oryginał. Ba, powstał nawet drugi mod na bazie Excite nazwany Community Packiem, który dodawał krótką kampanię inspirowaną tym, co było wtedy pokazane z gry. Obydwa mody niestety nie przeżyły próby czasu i aktualnie ciężko je doprowadzić do działania, a jak już się uda je uruchomić, to ich stabilność jest niepewna. I w sumie nawet kiedy zostały wydane, były bardziej ciekawostką niż czymś w 100% działającym. Na koniec chcę jednak przedstawić projekt, który wyszedł najpóźniej i mimo to, że z silnikiem Source nie miał nic wspólnego, chyba najlepiej naśladował mechaniki Portala w porównaniu do wcześniej przedstawionych projektów. Najważniejsze jest jednak to, że gdyby nie on, to Portal Still Alive nigdy by nie powstał. Flash. Kochany, świętej pamięci Flash. Chyba wszyscy pamiętamy te beztroskie czasy, kiedy grało się we flaszuki na informatyce zamiast się na niej uczyć. Piękne czasy, piękne. Gry te były proste w obsłudze, uzależniające i nie wymagające w sumie jakiegoś kosmicznego sprzętu, by działały poprawnie. Niestety, jak wszyscy wiemy, wsparcie do wtyczki Flash zostało zakończone w 2020 roku, a i tak przed tym niektóre przeglądarki już go domyślnie blokowały. Wspominam o Flashu dlatego, gdyż powstała na niego pewna ważna gra, dokładniej ważny fangame, a tym fangame'em jest Portal The Flash Version. Nie zdziwiłbym się, gdyby większość z was znała już tę flaszówkę. Prosty fangame z Portala w stylu 2D, stworzony przez grupę z We Create Stuff, wydany zaledwie dzień przed premierą Portala 1, jednak prace nad nim trwały już od premiery pierwszego trailera.
Jak na fangame bazowany głównie na tym, co było pokazane w trailerze oraz na słabej jakości nagranych telefonem filmach z Games Convention, jest całkiem duży. Zawiera on 40 testów, wszystkie znane wtedy mechaniki z Portala, czyli przyciski, turety i tym podobne, a nawet kilka swoich własnych i ogólnie gameplayowo bardzo dobrze naśladował pierwszego Portala, który, przypominam, wtedy jeszcze nawet nie miał swojej premiery. Fangame ten zdobył bardzo dużą popularność i twórcy szybko mieli już plany nad stworzeniem map packa do finalnej wersji Portala, który miał zrekreować wszystkie dwuwymiarowe testy z Fangame'a w trójwymiarze na silnik Source. Wspomniany map pack miał premierę 4 maja 2008 roku i został bardzo ciepło przyjęty przez wtedy jeszcze młodą społeczność Portala. Był on bardzo grywalny, dość długi i prawie świetnie odzwierciedlał wcześniej dwuwymiarowe plansze w 3D. Sam map pack poszerzał też oryginalny fangame, dodając sekwencję z ucieczką oraz bardzo epickiego finałowego bossa, którego polecam sobie obczaić samemu, bo zaspoilowanie go zepsułoby zabawę. Map packa tego można pobrać do dziś ze strony autorów albo jako część pewnego moda, o którym wspomnę o wiele później. I jak zwykle wszystkie linki w opisie. Twór WeCreate stał się na tyle popularny, że zauważyło go Valve, które kupiło do niego prawa i planowało zrobić z nim coś więcej niż to, czego spodziewali się oryginalni autorzy. W 2008 roku, na tegorocznych targach E3, a dokładniej na konferencji Microsoftu, znikąd Valve nagle ogłosiło, nad czym pracowali przez ostatni rok. Projektem tym było oczywiście Portal Still Alive. Hello. We hope you've enjoyed your brief detention in the impressive endpoint. The Aperture Science Enrichment Center is pleased to announce the worldwide debut of Portal Still Alive, a 2008 exclusive for the Xbox 360. Due to previous tests being solvable, we are currently manufacturing new test chambers for only the most highly qualified test subjects. Good luck. Jakiś czas po zapowiedzi, dyrektor marketingu w Valve, Doug Lombardi, udzielił krótkiego wywiadu w celu doszlifowania kilku spraw na temat Still Alive oraz by rozwiązać niektóre plotki czy pytania na temat gry. Doprecyzował on fakt, że Portal Still Alive będzie dostępny tylko i wyłącznie w formie cyfrowej poprzez usługę Xbox Live Arcade. Dodał też, że nowa wersja również będzie posiadać oryginalną kampanię gry z wersji podstawowej oraz 14 nowych komór testowych w formie zawartości dodatkowej, którą można odblokować po przejściu głównej kampanii. Wspomniał również, że nowe testy nie posiadają nowej fabuły i że takowa będzie prawdopodobnie zarezerwowana dla jakiejś przyszłej gry. Cytując: głównym pomysłem jest to, że jest to wersja Portala dostępna do pobrania cyfrowo wraz z dodatkową zawartością pod postacią zaawansowanych wyzwań dostępnych po przejściu fabuły głównej. Równie szybko do internetu trafia informacja, że nowe komory testowe będą przeportowane z Portal The Flash Version Map Pack, co jednocześnie znaczyło, że gracze PC-towi nie otrzymają nowej zawartości na swoje sprzęty, gdyż czysto teoretycznie już ją mają i to za darmo. Portal Still Alive został wydany na czas w październiku 2008 roku, przez co jest jedynym z niewielu produktów od Valve, który złamał niesławne Valve Time, czyli typowo valve'owską przypadłość zmieniania lub przesuwania premier swoich gier w nieskończoność. Premiera Still Alive została, nie dziwiąc absolutnie nikogo, bardzo ciepło przyjęta. Przyjrzyjmy się teraz w końcu temu, co właściwie znajduje się w Still Alive. A więc zapraszam na mały przegląd. Pamiętacie, jak Valve powiedziało, że nowe komory w Still Alive będą tylko portami tych samych map z The Flash Version Map Pack? Powiedzmy, że była to taka półprawda, półkłamstwo. Tak, Valve co prawda użyło testów z Map Packa, jednakże nie jako bezpośredni port jego zawartości, tylko jako podstawę pod ich nowe, zmodyfikowane wersje. Zmiany, które wprowadziło Valve do map, które wybrali dla nowego kontentu, były mniej lub bardziej drastyczne w porównaniu do ich oryginałów z map packa, a ich główną cechą wspólną był po prostu retusz wyglądu. Do tych mniejszych zmian można zaliczyć takie rzeczy jak dodanie detali do każdego z nowych elementów testowych, by wyglądały ładniej, bądź poprzestawianie niektórych z nich w inne miejsca, by po prostu test wyglądał i działał lepiej.
Zaś do tych bardziej zauważalnych można zaliczyć zamienienie istniejących elementów testowych na inne, co bezpośrednio łączy się też z inną zmianą, czyli zmienianiem solucji na dany test. Przy czym niektóre z nich w żadnym stopniu nie przypominały ich oryginalnych wersji. W najbardziej drastycznych przypadkach możemy zobaczyć takie rzeczy jak na przykład kompletną przebudowę komory testowej. Jak na przykład tutaj, gdzie jak widać została ona powiększona dwukrotnie, by była trochę mniej klaustrofobiczna, a obok niej dodano kompletnie nową komorę, która ma za zadanie wprowadzić gracza do nowej mechaniki, która znajduje się w tym teście. Jeszcze jedną zauważalną rzeczą jest to, że Valve poprzestawiało kolejność testów, które wybrali, a jak już o tym mowa, to jak widać Valve nie wybrało wszystkich komór z map packa, wybierając tylko 14, które według nich najlepiej nadawały się do Still Alive. Te dwie zmiany również doprowadziły do sytuacji, gdzie mapy te nie są już ze sobą bezpośrednio połączone. Co prawda Valve do każdej z tych map dodało na początek i na koniec windy, tak samo jak w zwykłych testach z portala, lecz w tym przypadku był to bardziej wyznacznik tego, gdzie mapa ma się zacząć i skończyć i po prostu po przejechaniu się windą wypluwa nas do menu. I jako dodatkowy bonus, podobnie jak do niektórych z map z portala 1, do tych nowych map Valve dodało również wyzwania z najmniejszą ilością czasu, kroków i portali. Więc jeżeli lubisz cierpieć i jesteś wytrwałym graczem, to te wyzwania są dla ciebie. Pomimo tych zmian, nowe testy są wciąż bardzo dobre, a zmiany wprowadzone przez Valve według mnie dobrze wpłynęły na grę. Da się to dobrze zobaczyć, kiedy porównamy sobie map-packowe wersje map z tymi, które zmodyfikowało Valve. Te oryginalne mapy w niektórych miejscach potrafią wyglądać bardzo simplistycznie i klockowato, zbudowane głównie z kwadratowych braszy bez większych detali. Oczywiście nie jest to coś złego, ich gameplay wciąż jest bardzo dobry, lecz nie oszukujmy się, ale wersje od Valve wyglądają po prostu lepiej. Co ciekawe, pomimo tego, że portal Still Alive jest po prostu zwykłą wersją portala z nową dodatkową zawartością, to ma on mniej dostępnych osiągnięć. Ma tylko 12 i z tych 12 tylko 3 pochodzą ze zwykłej wersji. Tymi osiągnięciami są babeczka, keks i fantastyczne ciasto waniliowe. Dla tych, co nie wiedzą lub nie pamiętają, to są to osiągnięcia, które stopniowo otrzymujemy, kiedy przechodzimy komory zaawansowane. Co ciekawe, by zdobyć te osiągnięcia w Still Alive, musimy też przejść wszystkie dodatkowe komory, które są tutaj liczone jako jego część. Pozostałe 9 osiągnięć to kompletnie nowe osiągnięcia, które jak dotąd nigdy nie pojawiły się w żadnej innej wersji Portala 1. Oto one, wraz z ich luźnie przetłumaczonymi nazwami i opisami. Prawie jakbyś latał. Zniszcz wieżyczkę w siatce dematerializującej. Sięgnij po złoto. Zdobądź złoty medal na mapie z wyzwaniem. Czy ktoś tu jest? Ukończ grę bez zostania trafionym przez pociski. Niczym szczur. Znajdź sposób, aby utknąć w komorze testowej tak, aby GLaDOS pomogła ci kontynuować. Wylot z niebieskiego. Po zdobyciu pełnej kontroli nad obydwoma portalami, do końca gry wchodź tylko do tego pomarańczowego. Szczurza opowieść. Znajdź wszystkie kryjówki Ratmana. Spodziewał się. Spraw, by wieżyczka rakietowa zniszczyła własną rakietę, gdy rakieta ta zostanie przekierowana z powrotem w jej stronę. Testuje jak kurczak. Znajdź notatkę z wynikami testów kurczaka. Oraz kamera dodaje 10 funtów. Przewróć wieżyczkę za pomocą zdjętej ze ściany kamery. W nowo dodanych komorach znajduje się również garstka nowych elementów testowych, które oryginalnie pochodzą z oryginalnej flashowej gierki, które później zostały zrekonstruowane na sourcie w map packu oraz dodatkowo ulepszone przez Valve w Still Alive. Tak, z czystej ciekawości przyjrzyjmy się nieco bliżej temu, czym są te nowe mechaniki, jak wyglądały ich wersje przed Still Alive oraz czy pojawiły się one kiedykolwiek później w serii. Zobaczmy, jakie nowe zabawki ma dla nas do zaoferowania Still Alive. Zacznijmy od początku. Wszystkie nowe elementy przedstawię w takiej kolejności, w jakiej pojawiają się w Still Alive. Na sam początek mamy zniszczalną kostkę. Jest to jedyny element testowy, który nie wywodzi się z Portal The Flash Version, a jest ekskluzywnym tworem z map packa. Jego działanie jest bardzo proste. Tuż obok lub niedaleko niektórych podajników na kostki znajduje się specjalny guzik o nieco innych kolorach i z namalowaną na nim czerwoną czaszką.
Klikając go, stara kostka związana z tym podajnikiem, nieważne gdzie znajduje się na mapie, zostanie zniszczona, a na jej miejsce podajnik da nam nową. Jedyną różnicą w wersji map-packowej tej mechaniki jest to, że guzik tam używa zwykłych tekstur. W plikach Still Alive można znaleźć również specjalną teksturę, która miała być użyta dla kostek związanych z tą mechaniką, podobnie jak dla guzików, jednakże o tej powiemy sobie troszeczkę później. Mechanika ta pojawia się w kilku komorach testowych i używamy jej głównie, by z powrotem zdobyć kostkę, do której już nie mamy dostępu. A więc, czy mechanika ta pojawiła się kiedykolwiek później w serii? Na pierwszy rzut oka można by uznać, że nie, gdyż w Portalu 2 w żadnym z trybów nie ma już takich specjalnych przycisków. W rzeczywistości nadal tam jest i stała się po prostu ona podstawową funkcją dla podajników, które mają przypisany w grze przycisk. Co szczerze ma o wiele więcej sensu niż robienie z tego na siłę nowego elementu testowego tylko po to, żeby taki stworzyć. Dalej mamy pola elektryczne. Są to osiadkowane urządzenia, na których co kilka sekund następuje śmiertelne dla gracza wyładowanie elektryczne. Sam efekt wyładowania obejmuje cały obszar urządzenia, do tego od podłogi aż po sufit, więc nawet gdybyśmy przelecieli przez nie w powietrzu, kiedy jest aktywne, to wyładowanie nadal byłoby dla nas śmiertelne. We flaszówce są one ukazane jako po prostu płaskie, jasno-szare pola, które w stanie aktywnym świecą się na jasno-niebieski kolor oraz emitują taki jakby elektryczny dźwięk aż do momentu, w którym się wyłączą. Zaś w map packu przyjęły one wygląd już właściwego urządzenia, które poza świeceniem i wydawaniem dźwięków również iskrzy się, kiedy jest aktywne. Wersja w Still Alive jest bardzo podobna, z jedną różnicą. Dokładniej tym, że podczas aktywacji urządzenia na jego krańcach pojawia się również taka powiedzmy jasno-niebieska otoczka. Są one porozstawiane głównie jako pułapki i wymagają pewnego wyczucia czasu, jeżeli chcemy przez nie przejść w jednym kawałku. Jest to również jedyny nowy element testowy w Still Alive, który już nigdy więcej nie pojawił się oficjalnie w serii. Trochę szkoda, gdyż według mnie to coś miałoby pewien potencjał w Portalu 2. Następnie mamy czerwoną ścianę plazmową. Szczerze chyba nie trzeba tutaj zbyt dużo mówić. Jeżeli spróbujesz przejść przez nią bezpośrednio, to zginiesz. Bardzo proste i zrozumiałe. Jej oryginalna flashowa wersja miała bardzo prosty wygląd, gdyż był to po prostu czerwony, półprzeźroczysty gradient. Zaś w map packu ściana ta dostała taką oto ładną, laseropodobną teksturę, która była na tyle ładna, że została też ona użyta w Still Alive. Element ten może wydawać się wam już trochę znajomy i nie dziwię się, bo trafił do Portala 2 pod nieco zmienioną nazwą jako siatka laserowa. Przy czym działa on i wygląda właściwie tak samo jak jego protoplasta ze Still Alive. Na następnym miejscu mamy przeciwieństwo czerwonej ściany, którą jest niebieska ściana plazmowa. Jest to coś w stylu bariery, przez którą nie mogą przelecieć ani obiekty, ani gracz, lecz można przestrzelić przez nią portale. Ze względu na te właściwości może ona działać jako most nad przepaściami lub innymi zagrożeniami. W wersji flashowej miała ona podobny wygląd do swojej czerwonej odmiany, tylko w mniej intensywnym kolorze niebieskim, zaś w map packu używała ona tekstury pola siłowego kombinatu z Half-Life 2. W Still Alive tekstura ta została zmieniona na kompletnie nową. Jest to kolejny element testowy, który dostał się do Portala 2, lecz w mocno zmienionej formie jako mniejsze mosty świetlne, które mogą być przedłużone przez portale w przeciwieństwie do ich poprzednika, nadal jednak ewidentnie inspirowane ich wersją ze Still Alive. W screenshotach czy filmikach ze wcześniejszych wersji Portala 2 można zauważyć, że mosty świetlne przez jakiś czas używały tektury podobnej do tej ze Still Alive, prawdopodobnie tymczasowo, aż do momentu powstania finalnej wersji. Ostatnią nowo dodaną rzeczą do Still Alive są zmiażdżarki. Są one bezpośrednio inspirowane identycznym elementem testowym, który pojawił się w pierwszym trailerze oryginalnego Portala, który warto wspomnieć powstał z myślą właśnie o nim. Jest to po prostu jeden wielki kolczasty panel, który powoli zbliża się ku ziemi, aby przerobić nas na miazgę. Wersja z flaszówki jest dwuwymiarową wersją tego, co dało się zobaczyć w trailerze, a w map packu mamy do czynienia z płaskim panelem bez kolców, lecz z tą samą funkcjonalnością. Kolce te zostały ewentualnie dodane z powrotem do Still Alive. Zmiażdżarki w pewnym sensie też dostały się do Portala 2, lecz w porównaniu do ich wersji ze Still Alive jest to wręcz kompletnie inna zabawka o wiele większej funkcjonalności. A więc tak prezentują się wszystkie nowe bariery, które ma nam do zaoferowania Still Alive. Skoro przejrzeliśmy już, co zawiera to DLC, to może w końcu dowiedzmy się, jak coś, co miało być tylko i wyłącznie na Xboxa 360, nagle trafiło na komputery.
Tak szybko jak fani portala dowiedzieli się o tym, że mapy w Still Alive nie są po prostu portem tych samych map z The Flash Version Map Pack, a czymś o wiele większym, równie szybko zjęli się próbą przeniesienia tych map na komputery. W założeniu plan przeportowania nowej zawartości był raczej prosty. Wystarczy przecież tylko po prostu dostać się do danych z wersji Xboxowej, przenieść odpowiednie pliki i gotowe, port ukończony. Niestety fani bardzo szybko się przeliczyli. Właściwie od razu wyszło na jaw, że to pozornie proste zadanie jednak nie będzie takie łatwe. Głównym problemem okazał się format danych. Ale na sam początek mały kontekst. We właściwie wszystkich grach na silniku Source od Valve, prawie wszystkie pliki danej gry są kondensowane w jednym specjalnym formacie o nazwie Valve Pack, bądź skrótowo też .vpk. Format ten nie kompresuje danych, lecz składa duże ilości plików tekstur, dźwięków i tym podobnych rzeczy w jeden duży plik. Proceder ten pozwala komputerowi szybciej je wczytywać. Dzisiaj taki proceder może wydawać się już zbędny, ale kiedyś miało to o wiele więcej sensu i pliki zapakowane w taki sposób rzeczywiście były szybciej wczytywane. Format ten dało się już odpakować od dawna fanowskimi narzędziami, jednakże jeżeli jest to coś, co jest możliwe, to w czym problem? Cóż, problem jest w tym, że wersja Xboxowa nie używa plików w formacie VPK, a w kompletnie innym formacie VTFX, specjalnie stworzonym dla tej wersji. Sam fakt tego, że pliki te były w kompletnie innym formacie, uniemożliwiał ich otworzenie, gdyż ludzie po prostu nie wiedzieli, jak to się robi i przez wiele lat było to uznawane jako niemożliwe. Próby przeportowania Still Alive na komputery nawet się jeszcze na dobre nie zaczęły, a fani trafili już na swój pierwszy mur. Wybornie. Skoro nie można bezpośrednio przenieść nowych map z Xboxa na PC-ty, to może wystarczyłoby po prostu je zrekonstruować na bazie ich wersji z The Flash Version Map Pack. Można by rzec, problem z głowy, tylko że nie. Z tą metodą było jeszcze więcej problemów niż z tą poprzednią. Po pierwsze, był to proces bardzo, ale to bardzo czasochłonny, gdyż trzeba było ręcznie rekonstruować każdą najmniejszą zmianę, którą wprowadziło Valve. No i nie zapomnijmy, że niektóre z tych zmian bezpośrednio wpływają na strukturę samych map. Plus wymagałoby to od osoby znajomości edytora Hammer w celu dokonania jakichkolwiek zmian, a sama badziewność i toporność tego programu nie pomagałaby ani trochę. No i jako wisienka na torcie problemów, co z teksturami? O ile komuś chce się również je rekonstruować tylko po to, by były w porcie, też nie byłoby to do końca łatwe. Ze względu na to wszystko przez wiele lat fani byli w kropce. Wszelakie próby przeniesienia rzeczy ze Still Alive do oryginału były klęską, a ci co próbowali, szybko się poddawali lub porzucali projekt z różnorodnych powodów. Można było już tylko uznać, że jedynym sposobem na zagranie w mapy ze Still Alive było tylko i wyłącznie poprzez odpalenie gry na Xboxie 360. Tak było przynajmniej do 2017 roku, kiedy nastąpiła pewna sytuacja, która zmieniła dosłownie wszystko. 21 czerwca 2017 roku na forum FacePunch nastąpił pewien bardzo duży wyciek zawartości należącej do Valve. Wyciek ten zawierał bardzo wiele rzeczy związanych z betą pierwszego portala. Sam wyciek jest dzisiaj bardziej potocznie znany jako Beans Leak, czyli w dosłownym tłumaczeniu fasolowy wyciek. Było to ze względu na nazwę folderu, w którym znajdowały się pliki, który nazywał się po prostu Beans. Głównym mięskiem tego wycieku był zapis wszystkich zasobów gry z grudnia 2006 roku, czyli tak około 10 miesięcy przed finalną premierą portala. Było tam dosłownie wszystko. Mapy, tekstury, dźwięki, modele, a do tego niektóre z nich pochodziły prawie właściwie ze samych początków produkcji gry oraz wiele innych pobocznych rzeczy, które mocno wpłynęły na to, co wiemy o becie dzisiaj. Nie będę zagłębiał się zbyt mocno w ten wyciek, ani jak do niego doszło, głównie ze względu na wielką dramę, która go obtacza, mocno związaną z okolicznościami jego wystąpienia oraz wieloma innymi nieprzyjemnymi sprawami, które były i do dziś są też jednocześnie powodem do prawie kompletnego zniszczenia wszelkich przyjaznych stosunków między społecznością Source a Valve. My skupimy się tylko na tym, co interesuje nas tutaj najbardziej. W
W wycieku znajdowało się też 14 nieskompilowanych plików map z nazwami Still Alive od 1 do 14. I to był strzał w dziesiątkę. To było to. Wszystkie 14 nowych komór po prostu czekające na to, aby je w końcu skompilować i wsadzić do gry. Za zadanie poskładania wszystkich map z powrotem do kupy zajęła się grupa moderska Lever Softworks, której jednym z członków był i do dziś w sumie jest Tyler McVicker, wtedy szerzej znany jako Valve News Network. Lecz pomimo tego, że w końcu posiadali oni dostęp do samych map, nadal brakowało jednego bardzo kluczowego elementu – tekstur, które nadal były zamknięte za tym przeklętym formatem VTFX. Szybko z pomocą przybył Piston Miner, inny członek Levera, który postanowił spróbować raz na dobre do końca rozgryźć problem z tym ezoterycznym rozszerzeniem, co ostatecznie mu się udało. Po raz pierwszy w historii można było w końcu wyciągnąć wszystkie potrzebne pliki z paczki, co ujawniło też nawet kilka ciekawych rzeczy, ale o tym trochę później. Mając to wszystko, pozostało teraz tylko zrobić kilka poprawek, połączyć w całość, no i oczywiście wydać, co nastąpiło 17 sierpnia 2017 roku w formie wydanego na ModDB moda pod jakże prostą nazwą Portal Still Alive for PC. Główną zawartością moda są oczywiście mapy ze Still Alive, ale posiada ona też kilka podstawowych elementów, takich jak na nowo skompilowaną wersję The Flash Version Map Pack oraz nigdy nie wydaną mapę powiązaną z Map Packiem, gdzie testowano aktora głosowego, który umiał bardzo dobrze naśladować głos GLaDOS. Miał oryginalnie zostać w nim użyty zamiast głosu z oryginalnej gry, niestety przez ograniczenia czasowe zrezygnowano z tego pomysłu. Również mod zawiera dwie rzeczy stworzone na bazie treści wyciętych ze Still Alive. Rzeczami tymi są wcześniej wspomniana tekstura z czaszką dla kostki oraz rekonstrukcja usuniętej 15 komory testowej, która była prawdopodobnie stworzona na bazie sekcji z ucieczką z oryginalnego Map Packa, po której jedyną pozostałością w plikach była tekstura, która miała służyć jako miniaturka przy wybieraniu komory testowej. Na ModDB znajdziemy tego moda za darmo, a jedyną rzeczą wymaganą do jego działania jest posiadanie pełnej wersji portala na Steamie. Jednakże w ostatnich latach pojawił się kolejny sposób, aby zagrać w Still Alive poza Xboxem. W dodatku jest on oficjalny. W 2022 roku na Nintendo Switch zostały wydane porty do gry Portal 1 i Portal 2 w ramach Portal Companion Collection. W porcie Portala 1 obok komór zaawansowanych możemy znaleźć dodatkowe komory z Portal Still Alive. Jest to fakt, który nie jest nigdzie reklamowany, ani nawet wspomniany w jakikolwiek sposób. Jest to dosyć dziwne, gdyż jest to pierwszy oficjalny raz od ponad dekady, kiedy treści ze Still Alive opuściły Xboxa. No cóż, nie będę się tutaj zastanawiał nad dziwnymi decyzjami podjętymi przez Valve oraz Nvidia. Ważne jest to, że w 2017 roku, po prawie dekadzie ekskluzywności, można było zagrać w Still Alive na komputerach, a nieco później też i na Switchu, po raz pierwszy dając dostęp do tego nieco zakurzonego dodatku kompletnej nowej rzeszy graczy. A więc to wszystko. Od skromnych początków jako prosty, lecz ukochany fangame na bazie przedpremierowych filmików, poprzez pełnoprawny map pack, aż po oficjalną, ekskluzywną premierę na Xboxie 360, no i ewentualnie też jego nieoficjalną na komputerach. Dekada historii tego półzapomnianego DLC, jego fanowskich korzeni, trudów z jego portowaniem oraz ostatecznego triumfu po wykonaniu tego portu może zostać w końcu zamknięta. Ojejku. To już jest koniec. Dziękuję za oglądanie. Pracowałem nad tym znacząco, ale to zbyt długo. Ale niestety jest to efekt tego, że po prostu zacząłem robić ten film w momencie, kiedy powiedzmy moje życie wymagało ode mnie skupienia się na czymś kompletnie innym. Także po prostu nie mogłem wykorzystać tyle czasu, ile chciałem na stworzenie tego filmu. Dodajmy do tego małe wypalenie się i jakby raczej można zrozumieć, dlaczego stworzenie tego filmu zajęło mi 2 lata, a nie 2 miesiące. Także, no cóż, no niestety, no czasu nie cofniemy. Ważne jest to, że ten film w ogóle wyszedł. Stworzenie tego filmu bardzo wiele mnie nauczyło. Ogólnie rzecz ujmując, jeżeli kiedykolwiek będę chciał w przyszłości jeszcze zrobić jakiś film tego typu, w takim stylu, a mam pewne plany co do tego, to pewnie zrobiłbym to o wiele lepiej, ponieważ no mam wiedzę już, a jak zaczynałem robić ten film, to ja nie miałem pojęcia co robię w ogóle. To jest dla mnie nowość, żeby robić film w takim stylu, bo przez całą historię mojego kanału jedyne co robiłem, to robiłem let's playe, czyli co? Gadałem i grałem po prostu.
a robienie czegoś takiego jest dla mnie nowością. Nigdy nie musiałem robić filmu, gdzie właściwie musiałem mieć scenariusz, musiałem poucinać, nie wiem, zrobić footage, jakoś ładnie to zaprezentować, żeby nie nudziło to ludzi. Jest to pierwszy raz, kiedy robię tego typu film, więc jeżeli coś dziwnego było według was w tym filmie, co mogło wam się nie spodobać, albo jeżeli on, powiedzmy, nie był do końca jakiejś najwyższej jakości, to wiedzcie, że jest tak dlatego, ponieważ po prostu nigdy czegoś takiego wcześniej po prostu nie robiłem. Ale ej, przynajmniej spróbowałem. Jeżeli był to jeden wielki epic fail, to przynajmniej był to epic fail z walorami edukacyjnymi. Dobra, na koniec chciałbym jeszcze podziękować kilku osobom, które pomogły mi przy tworzeniu tego filmu. Chciałbym dokładniej podziękować Izie, mojej przyjaciółce, która poza tym chciała pozostać anonimowa, Galactic Turtle oraz Łydzie za pomoc przy stworzeniu audio w późniejszych sekcjach oraz za ogólne wsparcie moralne przy tworzeniu tego filmu, za co wam dziękuję bardzo, bo gdyby nie wy, to myślałbym, że mój projekt to jest total and utter trash, więc dziękuję wam za to i mam nadzieję, że projekt był worth the wait dla was. I jeszcze do tego małe podziękowania dla tych, którym wysyłałem kiedyś jeszcze wcześniejszą wersję tego filmu. Dziękuję wam za opinię i mam nadzieję, że ten projekt również dla was wyszedł fajnie. A na sam koniec jedno wielkie dziękuję dla was, dla ciebie, dla widzów, którzy przyszli obejrzeć ten film i którym ten film się albo spodobał, albo nie spodobał. Nieważne jaka jest wasza opinia, to wciąż dziękuję za oglądanie. Nie obiecuję, że będę w przyszłości robił tego typu filmy. Jeżeli zainteresował was tylko ten film, a nie całokształt mojej twórczości, to przynajmniej zostawcie pod nim lajka jakiegoś. Zaś dla tej mniejszości, która zainteresowała się moimi let's playami, to zachęcam do zostawienia suba, jeżeli jest to coś, co chcecie zrobić, za co byłbym bardzo wdzięczny. Także to wszystko, co chciałem powiedzieć. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w następnym. Mam nadzieję, za niedługo.